Witajcie w kolejnym odcinku Dziennika Pokładowego. Wspólnie z Wipcynem, który jest specjalistą od mieczy, przedstawimy wam dzisiaj coś ciekawego. Tak, słyszałem, że masz jakąś broń do naprawy. No tak, kilka mieczy. Ale tak naprawdę to widzicie, tak się kończy złe użytkowanie broni, którą trzeba naprawiać. Jak nie napuścić do tego typu uszkodzeń, możecie zobaczyć w naszym wcześniejszym odcinku. To wszystko są bronie, które były używane na naszych eventach. No i prędzej czy później większość kończyła właśnie w takim pudle, wtedy kiedy uznaliśmy, że one już nie nadają się do bezpiecznego użytkowania. No bardzo dobrze, że prowadzicie taką weryfikację na bieżąco. To jest niezwykle istotne. Niektóre uszkodzenia broni niestety mogą być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Dlatego trzeba przed i po każdej walce kontrolować tą broń i ją sprawdzać. Ale od czego by tutaj zacząć? Jakie są najgorsza rzecz, którą można zrobić z mieczem? Ojej, to chyba jest oprzeć się na sztychu. Dokładnie. Gdy opieramy się Na na ziemi. sztychu, tak, sztychem o ziemię, to niestety te końcówki wyglądają tak i mamy całą masę po prostu takich mieczy, które są w ten sposób zniszczone. Czy je można doprowadzić do stanu jakiejś używalności? No niestety to jest terminalna wada. To znaczy ona powoduje, że miecz jest niestety nie do użytku. Ponieważ jak widzicie zabezpieczenie pręta jest urwane całkowicie. W związku z tym nawet przyklejenie tego sztychu spowoduje to, że dokładnie przy pierwszym ciosie to się po prostu na nowo urwie. Dlatego takich napraw nie wykonujemy i nie będziemy pokazywać, jak naprawiać takie miecze. Ale możemy naprawić na przykład Rozmawialiśmy? Nie. głowicę. Właśnie. Co robimy z głowicą? Bo głowica jest w tej lepszej sytuacji, że Jeszcze się nie zerwała. uderzamy nią i nie stwarza ona bezpośredniego zagrożenia dla innych graczy. Wobec tego możemy ją śmiało naprawiać samodzielnie. W tym przypadku no tutaj widzę, że ta pianka wewnątrz już jest rozerwana. Wobec tego dobrze byłoby to całkowicie odciąć i zobaczyć, co jest w środku. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak z tą głowicą, na przykład rusza się tak jak tu, trzeba zobaczyć, co jest wewnątrz. W tym celu po prostu należy ją całkowicie odciąć. Podejrzewam, że ona wewnątrz już jest całkiem po prostu rozleciana i z tej pianki niewiele zostało. Tak jak podejrzewałem. Widzicie, tutaj jest w ogóle goły pręt, a wewnątrz tego niestety ta pianka jest całkowicie rozerwana. I tak, dzieje się to przez to, że ktoś chce mieć trochę chyba większy zasięg i po prostu łapie za tą głowicę. Dokładnie, to jest dokładnie tak jak mówisz, czyli jeżeli trzymamy miecz w ręce i nasza ręka spoczywa na jego końcówce, to cały czas naciskamy dłonią w taki sposób, że powodujemy, że ten pręt może się stąd wyrwać. Czyli nie dość, że wygląda to glamersko, to jeszcze niszczy te miecze. Dokładnie. W tym przypadku niestety ta pianka już nie nadaje się za bardzo do poklejenia, bo już ma taką wyrobioną, że aż się wysypuje tu ze środka coś. Także w tym przypadku sugerowałbym po prostu zakupić nową głowicę, które są do kupienia, do dostania u sprzedawców, u producentów broni. No i następnie taką głowicę, która nam przyjdzie, wkleić na pręt. Natomiast widziałem tu jeszcze inną, którą moglibyśmy uratować. Można oczywiście też ją wykonać od podstaw samodzielnie, używając pianki, którą kupujemy. No i korzystając z pianki z zestawów Zrób to sam, można stworzyć własną głowicę. Jak na jednym z filmów Dziennika Pokładowego będziecie mogli zobaczyć, można wykonać własną głowicę, którą zastąpimy taką uszkodzoną. Natomiast jeżeli uszkodzenie nie jest zbyt duże, to znaczy na przykład jak w tym przypadku, tutaj czuć, że pianka jest już wyrobiona i widać, że pręt zaczyna wystawać. Natomiast na szczęście przytomny użytkownik sprawdził to w porę. No i ona nie jest całkowicie rozbita wewnątrz. Wtedy możemy sytuację uratować poprzez wstrzyknięcie tam jednoskładnikowego kleju montażowego lub też takiego, który po prostu jest w stanie zaschnąć, najlepiej bez dostępu powietrza. Mogą to być różnego rodzaju też silikony,
które pozwolą nam na to, że jeżeli wewnątrz do środka, pokażę Wam jak to zrobić, wstrzykniemy trochę tego kleju, to on po zastygnięciu zrobi nam zabezpieczenie dookoła tego istniejącego pręta, który jest ryzyko, że będzie wychodził. Wobec tego bierzemy taki klej. To jest jeden z klejów, o których mówiłem. No i musimy do środka wstrzyknąć w miejsce, gdzie, o właśnie, wyczujemy otwór, w którym kończy się pręt. Jeżeli cały ten otwór wypełnimy wewnątrz klejem, który nam zastygnie, to powinno to przeciwdziałać dalszemu po prostu zniszczeniu tej głowicy. A ten klej jest twardy czy elastyczny po wyschnięciu? Ten klej jest elastyczny. On akurat jest na bazie silikonu. Także otoczy nam pręt bezpieczną warstwą kleju w taki sposób, że nie będzie on się dalej tak łatwo wysuwał z pianki. Oczywiście ten nadmiar kleju należałoby ściągnąć. Można też zakleić to na przykład taśmą papierową, żeby nie wypływał. Tam widzicie, już pod tym lateksem, który odciągnąłem, też jest warstwa kleju, da się to zauważyć. I możemy to śmiało, bezpiecznie sobie zakleić. Skorzystać na przykład z kawałka taśmy papierowej. Żeby nam ten nie wypłynął, tak? Dokładnie. Lub też jeżeli, tak jak w tym momencie, jego ilość nie jest na tyle duża, żeby powodowała dalszy wypływ. Jeżeli sobie w ten sposób odłożymy teraz ten miecz, on powinien wyschnąć i jeszcze nam umożliwić przez jakiś czas spokojnie używanie tego miecza. Jak długo nie powinniśmy takiego miecza ruszać po takiej akcji? W sensie, ile To- taki klej schnie? To zależy od konkretnego kleju, który używamy. No na pewno trzeba by to po prostu odłożyć na noc, żeby sobie swobodnie odpoczął. Nie da się takiej naprawy wykonać na konwencie od razu, no bo jak sami się domyślacie, klej musi mieć odpowiednią ilość czasu, żeby zasechł. Więc to po prostu odkładamy na półkę. Na drugi dzień możemy sprawdzić, czy jest nadal ruchome, czy zabezpieczyliśmy to. Jeśli nadal będą jakieś tutaj występowały wahania, to możemy też spróbować z drugiej strony załatać taką dziurę w piance. Tutaj widzę, że to powinno wystarczyć. No i jak nam ten klej stężeje, to ta głowica jeszcze trochę posłuży. To jest wada, która, jak widzicie, końcówka jest nadal sprawna, a rozkleiły się tak naprawdę dwie warstwy, które otaczają pręt. Więc to jest wada, którą możemy samodzielnie naprawić. Wydaje mi się, że ta wada wynika z tego, od częstego uderzania po prostu. Bo ten lateks pracuje, tak? W tym miejscu, jeżeli coś uderzamy i on po prostu po iluś set tam uderzeniach najzwyczajniej w świecie się odkleja od pręta. Możecie też sprawdzić na przykład na mieczach, które długo macie, czy one tutaj, można wyczuć, że tak jakby jest pusto w środku, one się po prostu rozkleją. Rozumiem, że taki miecz już się chyba nie nadaje, nie? No niestety, tutaj musiała zaistnieć jakaś wada włókna szklanego lub też po prostu za duża siła i za duże przegięcie wobec tego spowodowało, że to się złamanie. Niestety to włókno szklane w środku jest teraz rozszczepione, powbijane w całość tej pianki tutaj. No i de facto naprawa tego to jest wymiana praktycznie wszystkiego w tym mieczu. Dlatego niestety no nie da się go naprawić, tym bardziej samodzielnie w domu, więc no taki odpada. O. Dobrze. Co z takim sztyletem? Tu akurat sprawa jest prosta, bo jak widzicie, powód jego zerwania jest taki, że pręt kończy się w tym miejscu. Dlatego łatwo stosunkowo będzie nam dokleić po prostu tą część, która jeszcze się do końca nie zerwała. Możemy w tym celu wykorzystać klej cyjanoakrylowy, na przykład taki jak ten tutaj, który da się kupić w sklepach właśnie z bronią. No i zaklejamy po prostu ten element. Co więcej, można to wzmocnić dodatkowo, żeby ponownie to zerwanie nie nastąpiło. Już tracąc trochę wizualnie na tym sztylecie, bo tutaj jest ładna rękojeść z rogu, ale zawinąć to i okleić dodatkowo paskiem skóry, który nam zapewni dodatkową ochronę. Po takim sklejeniu może od razu to zróbmy. Tego rodzaju uszkodzenie, jak widzicie, tą część trzymamy w ręce, nie stanowi żadnego zagrożenia i taką piankę doklejamy klejem cyjanoakrylowym. Wobec tego pokrywamy tą część
niezbyt grubą warstwą kleju, tak żeby nam on nie wypłynął ze środka. Również dajemy go na pręt. I zwracamy uwagę, żeby posmarowane były zwłaszcza też krawędzie, które będą mieć największą przyczepność wtedy. Czy smarujemy obie części? W przypadku tego kleju nie ma to większego znaczenia, ponieważ to jest klej jednoskładnikowy i też nie jest to klej kontaktowy, czyli po prostu wystarczy posmarować go na jedną z powierzchni, następnie ścisnąć i przytrzymać przez kilka sekund klejony element. Dokładnie znacie taki rodzaj kleju. Jak Budapest. Jeżeli jest jakiś, tak, jeżeli jest jakiś nadmiar, to można go sobie stąd zetrzeć. No i de facto teraz już te części powinny być sklejone. Możemy sobie też, jeżeli jest jakiś wypływ kleju, to go wyczyścić. No i teraz teoretycznie trzyma nam się to znowu, jak widzicie. Nie będę tego jeszcze, z racji, że ten klej jeszcze pewnie sobie dokładnie nie wysechł, nie będę tego narażał na dużo obciążenia. Natomiast pręd już nie wystaje. No i teraz, żeby to się nie powtórzyło, no tutaj jest osłabiona jednak część, dobrze jest okleić to w całości czymś, co nam dodatkowo wzmocni. Na przykład takim paskiem wyciętej skóry. No i możemy zrobić owijkę, która dodatkowo w tym miejscu, jeżeli ją jeszcze ciasno owiniemy i skleimy, zabezpieczy nam dodatkowo ten sztylet i będzie przeciwdziałała dalszemu rozrywaniu się tej rękojeści w tym miejscu. Ja to aktualnie owijam tylko, natomiast można to też przykleić w całości do rękojeści, no i następnie już będzie tutaj dodatkowe wzmocnienie, które spowoduje, że ta pianka już tak łatwo się nie urwie. Co z takim toporem? To znaczy, nie wiem czy wiecie, ja nie wiem czy kiedyś mieliście jakiś topór czy coś takiego w ręce, ale bardzo często on w tym miejscu się po prostu psuje. To się odkleja, to jest takie wzmocnienie, no i ono nie do końca zawsze spełnia swoją funkcję. Jak Na przykład od odrywania tarczy, prawda? Tak, Jak... na przykład, albo jak na przykład chcemy złapać, tak, czy na przykład jak zblokujemy z mieczem, czy przez przypadek nawet, tak, to no niestety, ale one się lubią tutaj urywać, odklejać. Jak Czyli to naprawić? nie ciągniemy zbyt agresywnie, nie próbujemy kogoś To wywrócić za nieprawdziwy- nogę. To nieprawdziwy topór. Dokładnie, tak trzeba pamiętać, że to jest lateksowa broń i można ją uszkodzić, czyli nie za bardzo da się nim wyrwać tarczę, jeśli się ktoś zaprze, prawda? Natomiast ten, widzę, jest w porę odłowiony, no i jeszcze nam się całkiem nie urwało to żeleźce, tylko ono się jeszcze trzyma. W tych toporach występują takie wzmocnienie w postaci paska skórzanego lub kewlarowego, który łączy trzonek z tym żeleźcem topora. No i tutaj z tego co widzę, to myślę, że jeszcze można przedłużyć jego życie poprzez podklejenie tutaj tego paska i odpowiednio wzmocnienie go, tak żeby jeszcze trochę ten topór trzymało. Także do tego bym proponował użyć też kleju takiego cyjanoakrylowego, sekundowego, ponieważ trudno nam byłoby posmarować obydwie strony klejem kontaktowym i jeszcze odpowiednio to docisnąć. Wobec tego używamy raczej kleju sekundowego, który co prawda stworzy taką twardszą, mało elastyczną warstwę pianki, natomiast wewnątrz konstrukcji nie ma to takiego znaczenia, ponieważ nie ma żadnych uderzeń, które tą częścią broni serwujemy. No tu widzicie, to już praktycznie nie trzyma się w ogóle, tylko... Bo trzyma się na lateksie tak naprawdę. Tak, trzyma się na lateksie, wobec tego jest elastyczne i widać, że całe chodzi. Dlatego to należałoby odciąć i przykleić ponownie to zabezpieczenie. No. Widać, tutaj jest pasek tkaniny kewlarowej. No i teraz chwila prawdy. Zobaczymy, co jest tutaj wewnątrz. Jak głęboko idzie to pęknięcie. No wydaje się, że broń jeszcze jest na rdzeniu. Czyli tak naprawdę urwane jest tylko częściowo. Tak, nie jest całkowicie urwane do końca. Jeżeli całość tego żeleźca byłaby zerwana, to wtedy już nie ma sensu tego naprawiać. Trzeba by od nowa skonstruować całe to żeleźce. W tym przypadku możemy jeszcze to na dwie raty spróbować dokleić i wzmocnić tym paskiem, żeby nam jeszcze trochę ten topór posłużył. W tym celu też będziemy używać kleju cyjanoakrylowego, czyli takiego szybkiego kleju sekundowego.
No i zrobimy to na dwie raty. Pierwsza część to będzie taka, że skleimy to, co jest wewnątrz. Żeby dobrze ułożyć się ten klej, to napuszczamy jego trochę większą ilość. Polecam używać klejów w żelu, bo one są łatwiejsze, lepsze w użytku. Tak jak na przykład ten. No i teraz tak, zanim ostatecznie go zetkniemy, możemy tym klejem w żelu trochę poruszać tak, żeby on dotarł w różne miejsca, których my stąd nie jesteśmy w stanie sięgnąć. To się rozciera tak. Dokładnie, się rozciera. Trzeba to zrobić natomiast bardzo szybko, tak żeby nie zdążył złapać. No i teraz, jeżeli daliśmy mu trochę pooddychać, że tak powiem, no to tą pierwszą część próbujemy dokleić. Ściskamy, żeby nadmiar tego kleju wypłynął. Jeszcze nie doklejamy tego wzmocnienia. To zrobimy dopiero później. No i czekamy chwilę, żeby ten klej związał. No i dalsza część to jest zabezpieczenie i doklejenie ponowne tego paska wzmacniającego, paska kevlaru. To też robimy klejem sekundowym cyjanoakrylowym. Jak widzicie, ta część jeszcze dobrze się trzyma, więc nie będę jej psuł i doklejał i odklejał. Dlatego dokleimy teraz tą część. Smarujemy jedną stronę i drugą. Tu akurat jest prosta sprawa, ponieważ cały obrys tego paska mieliśmy już wcześniej pokazany. I teraz jeszcze przy tym kleju możemy poczekać sekundkę, żeby on się dobrze tutaj rozlał, rozprowadził. I podobnie jak to było uprzednio, doklejamy go, dociskając do pozostałej części pianki. Najważniejsze jest, żeby nam się skleił tutaj w tym miejscu. Dobrze. No jak widzicie, tutaj może też dochodzić do tego, że będzie nam się ten kolor trochę łuszczył. Natomiast żeby to było wytrzymalsze i bardziej odporne, to będziemy tą część jeszcze zabezpieczać dodatkowo paskiem skóry. No ponieważ jak widzieliście już za pierwszym razem to było podobnie przyklejone, jeśli udało się komuś to urwać, no tym razem postaramy się zrobić trochę lepsze zabezpieczenie. Tą końcówkę, która jest jeszcze też możemy leciutko podkleić. Jeśli chodzi o używanie tego kleju cyjanoakrylowego, to on powinien być stosowany do miejsc, które nie są bezpośrednio, które bezpośrednio nie uderzają, ponieważ on nie jest elastyczny. Się kruszy po prostu, tak? Jeżeli będzie wystawiony na walkę, tak? Jeżeli będą w niego uderzenia, Dokładnie, to będzie dokładnie. On może stworzyć po prostu taką twardą warstwę tej pianki, której chcemy uniknąć. No i mamy potencjalnie wzmocniony ten topór. Teraz, żeby zabezpieczyć go na przyszłość, no to tak samo używamy paseczka skóry. No i możemy go tutaj sobie przykleić. Czy ja mogę użyć tego paska? Jak najbardziej. Dobrze. Powinniśmy go sobie tutaj zatem przykleić. A też takim klejem cyjanoakrylowym, czy już na przykład budaprenem? Tak naprawdę to liczy się to, żeby to było dobrze i ciasno zaplecione. Jeśli chodzi o skórę, to możemy ją też przykleić takim cyjanoakrylowym klejem. Najlepiej też na tej wysokości, gdzie kleiliśmy ten kevlar. Czasami zależy, jakiej skóry użyjecie. Czasami w niektórych przypadkach będzie trzeba dać jej przesączyć tym klejem, jeżeli będzie łatwa do oderwania, ale to łatwo sprawdzić, czy ona trzyma. Tak jak teraz. O, już używam siły, widzicie, topór się rusza aż, a skóra się nie odkleja. No i teraz dzięki takiemu czemuś obwijamy ciasno i jak widzicie, to powoduje to, że ten pasek wzmacniający jest dodatkowo przyciśnięty i będzie się lepiej na pewno trzymał. W ogóle polecam, jeśli ktoś używa takich toporów, od razu sobie zrobić coś takiego. Wtedy na pewno ten topór wytrzyma więcej. No i tak to teraz wygląda. Zawinęliśmy go trochę inaczej, bo stwierdziliśmy, że będzie w ten sposób po prostu to bardziej wytrzymałe, tak? Bo oprócz tego, że teraz trzymamy tutaj tą część, którą żeśmy podklejali, to również wzmocniliśmy
skórą. miejsce, tak? Także Skórą. dodatkowo usztywnione takim paskiem skóry, który tak naprawdę no, estetycznie bardzo tego topora nie krzywdzi, a może nawet dodaje mu pewnego charakteru. Nie wygląda to źle. A jednak zdecydowanie poprawia się tutaj ta sprężystość. Także to już z powrotem możemy do innego pudła, gdzie dajecie Naprawione. użytkowe. Dobra, kolejny przykład to mamy tak, odklejony lateks. Jak to naprawić? Czy da się? Na pewno się da jakoś. Oczywiście, jeżeli Powiedzmy, końcówka jest cała i jak najbardziej jest wciąż elastyczna, No. pianka nam jeszcze funkcjonuje dobrze, prętnie wychodzi, I to tylko- możemy naprawić samą powłokę lateksową, która tutaj w tym przypadku zaczyna odchodzić. No i w tym celu będziemy potrzebowali kleju, tym razem już kleju kontaktowego, bo jest to taka część elastyczna, i lateksu. To zacznijmy może od kleju. Klej możemy używać takich zestawów startowych albo jakiś rodzaju klej butadienowo-styrenowy, klej kontaktowy, który możecie kupić w sklepach. No i będziemy potrzebowali też lateksu, który można kupić na przykład w takich opakowaniach małych do naprawek Epigarmory. Można też wykorzystać duże, takie, które możecie dostać w sklepach, które sprzedają również broń. Tu mam akurat otwarty ten lateks. No i No to może pokażmy. spróbujemy najpierw podkleić tą część lateksu. Tu jak widzicie, wciąż ta końcówka się trzyma, jest elastyczna, nie jest urwana. No ale niestety lateks zaczyna odchodzić, ponieważ przetarł się pewnie od noszenia broni i ocierania nią o ziemię. Więc z tej strony już trochę naciąłem, żeby odpowiednio go odwinąć. I całą tą część musimy najpierw przed lateksowaniem przykleić. Czyli używamy do tego kleju kontaktowego, więc smarujemy klejem jedną i drugą stronę, czyli zarówno piankę, jak i ten lateks, który chcemy przykleić. Nie, to chyba minutkę, dwie powinno chyba odparować, tak? Żeby ten chyba Tak, ten konkretny klej odparowuje bardzo szybko. Natomiast trudno stwierdzić, czy to powinna być minuta, czy dwie. Musimy to sprawdzać tak, jeżeli powierzchnia tego kleju jest już sucha i daje się dotknąć, to znaczy, że to jest już moment, żeby doklejać go. Dobrze, jak mamy cały pomalowany, no teraz czekamy chwilę. No i następnie będziemy delikatnie wsuwać z powrotem tą... No widzicie? Musi być tak, z tej strony już zaczyna dosychać, a z tej strony jeszcze klei się do palca. Zatem jeszcze czekamy. I teraz będziemy zsuwać tą część lateksu i doklejać ją do tej pianki na powrót. To jest klej kontaktowy, wobec tego musicie docisnąć jedną stronę do drugiej. No, już jesteśmy tutaj pod samym szczytem. Tu należy zwrócić uwagę, żeby w miarę na równo złączyć te dwie części. Może to być też tak jak w tej sytuacji, że ten lateks po tym ściągnięciu trochę się naciągnie, także będziemy mieć jakby naddatek jego na górze, ale to sobie potem będziemy mogli łatwo dociąć. Więc lepiej, żeby on sobie się tutaj równo ułożył. No. Powinien nam zostać. Teraz ten brzeg, który tutaj został na skutek tego lateksu, który był naciągnięty, możemy sobie dociąć już dookoła. No i przede wszystkim upewnić się jeszcze. Czasami trzeba to na kilka razy doklejać w taki sposób, żeby dobrze zaasekurować ten czubeczek. I tutaj na koniec jeszcze w tą szczelinę, jak już klej nam trochę zaschnie, wypełnimy ją małą ilością lateksu w płynie, żeby dodać jej dodatkowe wzmocnienie. Wobec tego może to być nawet lekka szczelina, którą sobie
zalejemy lateksem na pełno. Zatem bierzemy sobie niedużo tego lateksu już czarnego, zabarwionego. Jeżeli używacie takiego czystego, to też oczywiście można go wykorzystać albo go zabarwić. No i staramy się wlać między te dwie klejone powierzchnie taką sporą ilość tego lateksu i następnie nadmiar będziemy ścierać czy to chusteczką, czy nawet palcem w taki sposób, żeby nie było takiego gwałtownego przejścia, tylko żeby ten lateks był tam, gdzie mieliśmy dokładnie tą szczelinę. Najpewniej trzeba to będzie robić na 2-3 razy, tak żeby nam się to ładnie zalało. No i tak przygotowany teraz odkładamy do wyschnięcia. Zobaczcie, to jest zaklejony lateks na czubku miecza, który dokleiliśmy i uzupełniliśmy szczelinę za pomocą lateksu w płynie. No teraz po wyschnięciu lateks powinien trzymać się z powrotem pianki. Tak, tu mamy dosyć w miarę zniszczony jelec. Ruchliwy. No, Czy da radę coś z tym zrobić, czy od razu do śmieci? no zobaczmy, to tutaj. Znaczy tak, Daj, no mistrz. generalnie przy uderzeniach tutaj no już trochę lata. Ale plus jest taki, że jeszcze się całkiem nie urwał, to znaczy, że może jest co ratować. No tu widać, że zaczyna pękać lateks, który go przyczepia. No i niestety jest on oderwany od pręta. Natomiast to, tak jak już mówiłem, nie jest element, który musi być elastyczny jak ostrze. W związku z tym możemy tutaj w prosty sposób go jeszcze poratować klejem sekundowym, klejem cyjanoakrylowym. Podkleić. Dodatkowo tutaj, gdzie chwytamy miecz, bardzo często następuje właśnie takie wycieranie lateksu, bo obracamy dłonią, no i albo często jeszcze urękawiczoną dłonią i wycieramy ten lateks. Wobec tego tu jest jeszcze też szansa na to, że można tutaj wzmocnić to zarówno klejem, jak i lateksem, tak żeby cała ta powłoka lateksowa jeszcze od niego nie odeszła. Więc spróbujmy zerknąć, co tam jest w środku. O, tutaj zaczyna pękać. Niestety. No już praktycznie całkowicie chodzi, więc trzeba będzie go przyklejać pewnie na raty. No i tutaj jest pęknięcie wzdłuż. Wobec tego, żeby dobrze go przyczepić, to ja bym sugerował go rozciąć na pół i potem przyczepić w dwóch częściach, bo w ten sposób trudno nam będzie się dobrać do To nie taki do sam premii. odklejony, prawda? I jak się do nie Dokładnie. trzeba i tak go trzeba Dokładnie. skleić i tak. Dokładnie, dlatego spróbujemy, nie będziemy na razie jeszcze odrywać tego lateksu, żeby tutaj było jakieś jednak połączenie między ostrzem a tym jelcem, ale tutaj sobie odkroimy kawałek i zobaczymy, czy ta pianka, która była przyczepiona do pręta, jest bardzo rozerwana, czy nie. Także skorzystam tutaj z tego, że w tym miejscu było rozdarcie i w tym miejscu też go rozetnę. No i zobaczymy, co tutaj się w środku dzieje. Myślę, że da się to zrobić. Natomiast tak, część pianki, która była przyczepiona do samego rdzenia, zaczęła się już odrywać. Wobec tego, gdybyśmy to tak zakleili, to ona nie będzie dotykać, nie będzie dobrze przylegać do rdzenia. Dalej będzie ruchliwa i... Dokładnie, dlatego zrobimy taki sprytny patent, że zwęzimy trochę ten rdzeń poprzez wycięcie tutaj paseczka stąd i tym samym spowodujemy, że będą bardziej przylegały do siebie obydwie części. To znaczy jak? Tam ta pianka w środku, ona się wykruszyła po prostu? Tak, ponieważ pianka jest przyklejona do rdzenia, no i jeżeli duże siły działają na ten jelec, to po prostu ta, która jest przyczepiona, z reguły zostaje, a ta, która jest na niej, Pęka, nie? zaczyna się odrywać. W związku z tym jedna tak jakby obraca się w środku drugiej. I bardzo często też ona się wyciera, zostawiając takie luki. No teraz wycięliśmy taki cienki paseczek i dzięki temu, jak skleję je obydwie razem, Będą na ciasno. to będą ciaśniej przylegać do tego pręta. Także
spróbujemy to zrobić. Nie obiecuję, że on będzie tutaj jak nowy, bo niestety tutaj widzę, że już też jest naderwany. No ale spróbujemy go tutaj pokleić. Tak naprawdę, żeby on był na tyle solidny, to trzeba by zaingerować w sposób jego produkcji i dodać tutaj dodatkowe wzmocnienie. No w tym przypadku jednak się ograniczmy do tego, że po prostu spróbujemy poratować to, co tutaj mamy. Pamiętajcie, że też będziemy doklejać od razu do rękojeści, tak żeby on miał dodatkową stabilizację, żeby się nie obracał. I teraz nim troszkę poruszam, żeby nadmiar kleju wytrzeć i doklejam go w nowej pozycji. Czyli cały czas to trzeba dociskać jeden element do drugiego, tak? Tak. Trzeba dociskać i jeszcze stabilizować, Zaraz żeby, Jak mamy? żeby one dochodziły zarówno do pręta, jak i do siebie obydwie pianki. Ok. Więc jak widzicie, to już się coraz lepiej trzyma. Dzięki temu dopasowaniu do pręta to tak bardzo nie lata, ale mamy jeszcze oderwaną tą część, czyli ostrze od samego jelca. No i generalnie tutaj producent, konstruktor tej broni przewidział, że to będzie doklejone na stałe. Wobec tego my zrobimy tak samo jak to miało być. Więc metoda jest podobna. Puszczamy niedużo kleju, tak żeby całą powierzchnię w środku nim zwilżyć. Nie lepiej by było tutaj używać tego kontaktowego kleju? Wiesz co, nie wiem, czy udałoby nam się dobrze tak. Oczywiście można by próbować. Bo jednak jest to element, który pracuje, tak? Można by próbować, z tym, że zobaczymy, jak możemy zrobić jedno tak i wtedy porównamy sobie. Mi się wydaje, że tutaj taki klej dodaje dodatkowo sztywności i sprawi, że ten jelec będzie bardziej zachowywał się jako jedna część z ostrzem. I dzięki temu zrobi się też takie wzmocnienie samego jelca, bo ta część usztywniona doda mu wytrzymałości w tym miejscu. Nie będzie się tak wyginał i według mnie będzie miał lepsze właściwości, ponieważ na tym odcinku zachowa więcej sztywności. Tutaj gdyby to było, to się zgodzę. Tu nie powinno być czegoś sztywnego. Natomiast tutaj w tej osi, gdzie de facto nie będzie to za bardzo pracowało, można spróbować tym. No ale oczywiście możemy spróbować drugą stronę zrobić kontaktowym. I porównamy sobie, no bo zobaczycie, powiecie mi, która się szybciej zniszczy. Po jakimś czasie, tak? No. Tutaj już dzięki temu doklejeniu ten jelec nam się nie obraca, nie rusza. Wydaje się być doklejony dosyć konkretnie do całości, widzicie? Sprawdź. No to prawda, no jednak on cały tutaj latał na Cały chodził, teraz wydaje się być w miarę doklejony, natomiast wygląda nadal no niezbyt ładnie, prawda? Ma tutaj te elementy, które są poobdzierane. No i teraz nie będzie to może wyglądało super idealnie, tak jak byśmy zrobili to w całości, ale możemy te ubytki lateksu uzupełnić tak samo korzystając. A lepiej uzupełniać takie ubytki, czy na przykład to co odchodzi, żeby to po prostu zerwać, tak? No bo jednak widzimy, to już zależy od estetycznej wrażliwości. Okay. Możemy w tym przypadku zrobić tak, że zerwiemy całość i pomalujemy na nowo oczywiście. Ale jeżeli pomalujemy lateksem takie ubytki, one będą się dobrze trzymały w tym miejscu, tak? No lateks powinien się przyczepić pianki, natomiast z jakiegoś powodu to zaczęło się oddzierać, prawda? Dosyć tutaj jest cieńsza warstwa. Możemy się pokusić, jeżeli mamy możliwość, o pomalowanie całości i zrobić odpowiednio grubszą warstwę, że może więcej wytrzyma. Możemy w sumie dla potrzeb eksperymentu tak zrobić. Z tym, że w tym celu musimy niestety odciąć istniejący lateks na ostrzu od tego lateksu, który mamy pokryty jelec. Także teraz już to możemy zrobić, bo mamy to sklejone, tak? Ten jelec z ostrzem. tak. To znaczy sam lateks oczywiście dodaje dodatkowej wytrzymałości. Teraz Wam pokażę jeszcze, że można go tutaj w łączeniu nałożyć i dzięki temu też da się wzmocnić trochę samą konstrukcję. Natomiast wymaga to długiego schnięcia, ponieważ najczęściej najpierw trzeba robić jedną stronę, a potem dopiero drugą, obracając broń. O, to się nam się zaczyna pokazywać jakieś ubytki, które były pod lateksem.
Zauważcie jakieś pęknięcie pianki. Tutaj. Także okazuje się, że tutaj ostro walczyliście tym mieczem. To nie tylko dzieci. Aha, to tak właśnie, na dzieci zwalacie. No przecież nie będziemy tego zwalać na uczestników naszych eventów, prawda? No to na pewno nie od tego się te miecze psują. No. Niestety, jak z każdym sprzętem sportowym, po prostu po jakimś czasie Od leżenia na półce się zużywa. trzeba go zmienić na nowy. No, chwilę to zajęło, Magia telewizji, 5 sekund i mamy. ale udało się ściągnąć tą warstwę tego starego lateksu. No i teraz już tutaj wszystko widać, nie ma żadnych ukrytych wad. Te niestety pęknięcia są widoczne, ale jeżeli wystaje nam jakiś fragment po klejeniu, to można go zawsze jeszcze lekko podrównać, docinając te wystające elementy. No i teraz tak, oczyszczamy z lateksu cały jelec. No i jak sobie życzyliście, będziemy musieli położyć nową warstwę. Całkowicie nową. Czekamy. W tym celu możemy tutaj jeszcze trochę przetrzeć papierem ściernym, który gdzieś tutaj mamy. O, troszeczkę szlifujemy, żeby było bardziej gładko. No ten etap to lepiej zobaczcie w filmie o tworzeniu własnego mieczyka. No i teraz przystępujemy do lateksowania. Kładziemy to warstwowo. Ja może pokażę, jak położyć pierwsze warstwy, jak będziemy to lateksować. Pędzel w międzyczasie pomiędzy jedną a drugą warstwą trzymamy w lateksie, ponieważ jeżeli go wyciągniemy, to następnie on wyschnie i nie będzie już elastyczny, nie będzie nam dobrze i równomiernie rozkładał tego materiału. W pierwszej kolejności powinniśmy uzupełnić te miejsca, które mają jakieś nierówności, żeby stworzyć sobie bazową, taką podstawową warstwę, którą już następnie możemy wyrównywać. Więc kładziemy latek przede wszystkim tutaj w łączenia, w te miejsca, które kleiliśmy, które nie są jeszcze do końca wyrównane. No i teraz oczywiście możemy się wspierać suszarką do włosów. Można to suszarką sobie przyspieszać schnięcie tego lateksu. A jeżeli tego nie robimy, to po prostu kładziemy najpierw trochę grubszą warstwę właśnie w te miejsca, które mają jakieś ubytki, a następnie po prostu całość w miarę równomiernie staramy się pokryć lateksem na nowo. Jeżeli będziecie bardziej płasko prowadzić pędzle, tak jak ja teraz, to te ślady pędzla będą trochę mniej wyraźne i uda się zrobić bardziej gładką powierzchnię. No i ze wszystkich stron w ten sposób nakładamy. Musimy uważać na zacieki, ponieważ z pewnością będą się jakieś pojawiać. Trzeba je na bieżąco ścierać tak długo, aż warstwa będzie na tyle cienka, że lateks nie będzie spływał. Tak, malujemy dookoła i wtedy zobaczymy jeszcze, jak tam front. Sugeruję zrobić tą pierwszą warstwę zwłaszcza bardzo cieniutką i po prostu poczekać, aż ona wyschnie. Wtedy dzięki temu otrzymacie lepszą dokładność. Ponieważ od razu nałożenie grubej warstwy będzie trudne do wyrównania, a później będzie się tworzyło dużo zacieków i jeżeli na jednej warstwie początkowej będziecie mieli zacieki, to niestety one już zostaną do wszystkich warstw końcowych. Wszędzie będą widoczne. Dlatego technika jest taka, że im więcej cieniutkich warstw, tym lepiej. Raczej unikamy kładzenia na grubo. No i oczywiście jako warstwę bazową używamy lateks, na przykład właśnie czarny, do tego, żeby stworzyć podkład, a następnie możemy już wierzch pokryć jakimś kolorem
tym przypadku tutaj chyba bazowo był jakiś taki stalowy, tak? Srebrny. No, tak to mniej więcej wygląda. No to na tą warstwę, jak nam doschnie już te kilka warstw bazowych czarnych, to damy srebrną. Zwróćcie też uwagę, żeby pooglądać dokładnie dookoła cały ten element, który zataksowaliśmy, czy krawędzie są dobrze pomalowane, ponieważ te przetarcia, które nam powstały, to między innymi powstają dlatego, że jest zbyt cienka warstwa na krawędziach. No a teraz z racji, że robimy już naprawioną wersję, drugą, no to będziemy chcieli zrobić grubszą warstwę lateksu właśnie w tym miejscu, gdzie się pierwotna starła. Także ten jelec teraz odkładamy, on sobie będzie wysychał, a później będziemy nakładać kolejne warstwy aż do skutku. Więc myślę, że możemy go uważać za naprawionego, no i potem będziemy kontynuować. Czyli co, udało nam się naprawić tutaj kilka sztuk broni, pokazaliśmy takie najczęstsze przyczyny, znaczy najczęstsze defekty, to co się może w broni popsuć. Trzeba chyba pamiętać o tym, że nie wszystko możemy też samodzielnie naprawić, jednak są takie uszkodzenia, które tą broń niestety, ale Dyskwalifikują. do użycia bezpiecznego. Ale podsumowując na krótko, co nam się udało? Oczywiście to nie są wszystkie możliwe uszkodzenia, może ich być bardzo wiele. Natomiast jeżeli zaczniecie je sobie samodzielnie naprawiać, to też na pewno będziecie zdobywać w tym doświadczenie. Chyba najlepiej, najbardziej, że tak powiem, trwałą naprawą jest ten topór, Tak, wyszedł który bardzo. dzięki temu podklejeniu, zabezpieczeniu skórą tutaj dodatkowo jest nawet sztywniejszy chyba niż był na początku. Tak, Nie też wiem, mi się jak tak go wydaje. znacie. Druga rzecz to było jelec, który jest teraz jeszcze, można mu dodać jakiś kolor, natomiast jest odmalowany od początku lateksem, ma nową warstwę lateksu. Podklejony. Jest też podklejony, tak, także już nie jest taki ruchomy, powinien znacznie więcej wytrzymać i jeszcze chwilę posłużyć. W tym przypadku zaklejaliśmy końcówkę miecza, z której odchodził lateks. Mamy to zalane już też lateksem, także jest znacznie solidniejsze, no i nie odchodzi już nam ta powłoka. W tym przypadku zrobiliśmy bardzo prostą naprawę, bo dokleiliśmy po prostu rękojeść. No, niemniej jak widzicie, działa bardzo Działa, sprawnie, wygina się i no, nie wygląda, żeby miała się tak szybko urwać. No i w tym przypadku było wypełnienie głowicy wewnątrz, tak żeby nie wyszedł z niej pręt. Trudno to od zewnątrz zobaczyć, ponieważ jak wiecie, ten klej został wciśnięty do środka. Trzeba tak naprawdę wyczuć, tak? Trzeba sprawdzać. Natomiast te kleje mają to do siebie, że też wysychają bardzo długo, także będzie trzeba poczekać co najmniej tak dzień, żeby on zyskał pełną twardość. No i pamiętajcie jeszcze o tym, żeby regularnie sprawdzać swoją broń, ponieważ im szybciej znajdziecie jakiś defekt na tej broni, tym większa szansa, że będziecie ją mogli naprawić. Jeżeli będziecie zbyt długo czekać, to po prostu ten miecz może być już potem nie do użytku. Tak. No, chyba wszystko. Dzięki. Dzięki za Miło dzisiaj. mi było No, Was pewnie. gościć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Nie psujcie broni.